Ja do niego dzisiaj wpadam i on mi mówi: ty słuchaj, wujek mi w Turcji umarł. Lecę dzisiaj do Turcji. No i teraz słuchajcie akcję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku. To powiem Wam, że ziomek ziomka zaprosił mnie tutaj w Twer. I teraz wyobraźcie sobie, on mnie zaprosił wczoraj, ja do niego dzisiaj wpadam i on mi mówi: ty słuchaj, wujek mi w Turcji umarł. Lecę dzisiaj do Turcji. No i teraz słuchajcie akcję. Ziomka już nie ma, nie? A ja u niego na chacie. I on do mnie mówi: człowieku, ile chcesz, możesz zostać. Ja mówię: świr, ty. Spakował się i wyszedł. Pogadaliśmy tam, wypiliśmy herbatę, pogadaliśmy i tego. I on się zawinął. I ja tak rozkminiam: kurczę, czy jechać, czy zostać, czy jechać, czy zostać. No trochę lipa tak samemu być tutaj na chacie, bo cały szkopuł podróży jest, żeby spotkać człowieka i wysłuchać jego historię i coś z tego wyciągnąć. To jest właśnie kwintesencja podróżowania, szanowni państwo. No i tak właśnie wyszło. No on pojechał na samolot do Moskwy, ja jestem tutaj i jest północ. I tak rozkminiam właśnie, czy zostać, czy jechać pociągiem za 40 minut do Sankt Petersburga, który jest jedyny dzisiaj, i jutro kolejny dopiero będzie za 24 godziny, ponad 24 godziny, i tak sobie rozkminiam właśnie. Ale chyba się zbieram do Sankt Petersburga i tam sobie po prostu odpocznę. Ale zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Hej! Patrzcie na to. Mój ziomek jest stolarzem. Zobaczcie, jaki stół zarąbisty zrobiony. Jaki piękny, co? Klasa. Klasa sama w sobie, szanowni państwo. Dobra, no ja się zbieram w takim razie. Idę na dworzec, może jeszcze kupię bilet. Najwyżej wrócę. I tyle. Ale sytuacja niezła, nie? Powiem wam, że szok. No mam klucz. No i co? I gdzieś będę musiał schować w umówione miejsce. Nie powiem wam, bo przyjdziecie i chatę obrobicie. Północ. Północ. Słuchajcie, ja powinienem spać. Powinienem spać, a nie się szwendać. I to jest podróżowanie. Podróżowanie uczy szybkiego podejmowania decyzji. Niezależnie, czy to jest dobra decyzja, czy zła, to sam proces podjęcia tej decyzji to już jest, moi drodzy, skok milowy. I to jest dla was lekcja. Lekcja dla mnie za każdym razem, ale dla was też, która może da coś do myślenia, że jeżeli macie problem z podejmowaniem decyzji, pojedźcie sami w podróż, niezaplanowaną wcześniej, i podejmujcie decyzję w trakcie. Wrócicie do mnie po tej podróży i napiszecie wiadomość, że to była niezła szkoła życia. Jeśli macie dzieci, które mają problem z podejmowaniem decyzji, wyślijcie je w taką podróż, w której nie mogą mieć ustalonego planu już wcześniej, bo to pomaga. Proces, który powtarzasz kilkukrotnie, staje się pewnego rodzaju normą później. To też chodzi o te podejmowanie decyzji, nie? Więc teraz ładujemy i jest prawdopodobieństwo, że może nie być biletu. Tak też może się zdarzyć, bo limity na bilety są określone, zwłaszcza kiedy pociąg jest dalekobieżny. Więc po drodze z Moskwy do Sankt Petersburga może wsiąść cała masa ludzi. Dużo jest zmiennych. Wspominałem wam, że już jest praktycznie 1 stopień. Zobaczcie, jak para idzie. Normalnie mówię wam, jest zimno jak cholera. No dobra, no. Będziemy się z Twerem, z miastem Twer żegnać. Tutaj gdzieś jest ten dworzec. Oje, słychać cię, mordo. Słychać cię, tylko gdzie bilet kupić? Ty mi powiedz. Mamy bilet. Normalnie z paszportu spisany. 45 zł, że tak powiem. Zobaczcie, ile kwiatków na peronie. Na dworcu, no. Za 15 minut odjeżdża pociąg, a ja wam robię tutaj przebitkę z dworca. Przepięknie, zobaczcie, jak zielono. Dbają tutaj o tą zieleń i to jest bardzo, bardzo dobre. Jeszcze ja wam tutaj tą mozaiczkę pokażę, żebyście wiedzieli, jak te dworce wyglądają. Uważam, że dworce faktycznie mają tutaj charakter i to ogromny, ale to im bardziej na wschód, tym większy charakter. Białoruś, Ukraina, Rosja i dalej przykładają do tego wagę.
Czy Rosjanie mają cierpliwość do siebie nawzajem? Odpowiedź brzmi nie. Do mnie, do momentu, kiedy nie rozpoznają, że jestem obcokrajowcem po moim akcencie, bądź ja im nie powiem bezpośrednio, nie mają do mnie cierpliwości. Słuchajcie, są oschli, są szorstcy. W momencie, kiedy okazuje się, że jestem z Polski, nie mówię dobrze po rosyjsku, jestem turystą, jestem przyjezdnym, no i najważniejsze, jestem ich koloru skóry. Rosjanie są rasistami. I wielokrotnie już to słyszałem z ust nawet ludzi, którzy mieszkają tutaj po 15-20 lat, albo mieszkają całe życie, ale mają inny kolor skóry. Uprzedzenia ogromne. Problemy z wynajęciem mieszkania ogromne. Problemy z awansem ogromne. To jest niesamowite. Ale tak jest. O tak, o, jeszcze wam odwrócę się. Pokażę tak, o, żebyście widzieli mniej więcej. Tutaj jest sala baletów. Nie no, żartuję, sala odlotów. Co tam, cygarko? Cygarko wlatuje? Kurde, no jesteśmy. Widać, miejscówka jest. Sankt Petersburg. Irwicki, Orlowski. Pewnie zastanawiają się Państwo, ile będziemy jechać. 5 godzin 40 minut. Tyle zajmie droga. Szybka decyzja, nie ma co ukrywać. Jednak mam nadzieję, że na plus. Mam pewien pomysł, a mianowicie na miejscu. No dobra, nie będę wam zdradzał, bo tak nie może być, że za każdym razem wiecie, co będę robić o krok do przodu. Ale plan jest zacny na Sankt Petersburg. Więc bądźcie czujni, oglądajcie. 5,5 godziny, 5 godzin 40 minut, coś takiego. No to jest najtańszy pociąg w tym całym zestawieniu. Wyobraźcie sobie, że był nawet dzisiaj pociąg za 1600 zł. Ja nie wiem. Mówię do tego swojego ziomka z Turcji, że tyle kosztuje pociąg. Jedna miejscówka. To jakaś VIP-owska. Nie wiem, tam drinki leją. On mówi, że tam w ogóle dziewczyny tańczą ci przez te 3 godziny, bo ten pociąg faktycznie jedzie 3 godziny bardzo szybko. Nie zatrzymuje się na przystankach, ale faktycznie cena jest wystrzelona w kosmos. Kto by zapłacił za drogę stąd do Sankt Petersburga 1500 zł pociągiem? No weźcie kurczę, jak tutaj możecie zapłacić 45 zł, tak jak ja teraz to uczyniłem. No bądźmy racjonalni. Tu dojedziesz i tu dojedziesz. Jednym czy drugim. Co za różnica? Z punktu A do punktu B. Czyż nie? No chyba, że ktoś ma za dużo forsy, no to ja powiem wam, że ja wiem, co z tym zrobić. O to się martwić nie musicie w razie czego. My mamy wagon 8. Pociąg będzie czekał 3 minuty i jak nie zdążycie, to odjeżdża. I proszę bardzo. No tak o. Miejsce siedzące, elegancko. Dobrze, nie można palić. Powiem wam, że jestem zaskoczony takim najtańszym, że tak powiem, biletem i jakością świadczonych usług, nie? No bo zobaczcie, ile tutaj jest miejsca na nogi. Ja siedzę naprawdę rozwalony jak król, a jeszcze mam całą dłoń tak tutaj, wiecie, na luziku, nie? Zresztą w samolocie było podobnie, a Aeroflocie. No tak to można jechać, kierowniku, tak oto podróżować można, a nie autostopem cały czas, namiot autostop. O, jak król jeździsz. Miało być Rosja. Człowieku, jak my to porównamy do tej serii, nie wiem, z Afganistanu, czy z Mali, czy z Burkina Faso, to ja się czuję normalnie, jakbym był na jakimś sanatorium. 110 na godzinę. Nie jest źle. Temperatura w pociągu 24 stopnie. A my właśnie dojechaliśmy do Sankt Petersburga. No i czas się wyładować. Okolice godziny 6 rano. Spasibo. Do widzenia. Zobaczcie, jakie kurde pociągi piętrowe. Europa. Europa. Москва, Санкт-Петербург. Прибудет в 5 часов 42 минуты на 10-й путь. Tędy można dojść do metra.
Minusy są takie, bo są też minusy. Minusy są takie, że jest 6 i kurczę, gdzie się zagruzować w hoteliku. No lipa, no. Gruzowanie jest od 14, a jest 6. Nie wiem, jak to załatwić. Nigdy mi się to nie zdarzyło, bo przeważnie o tej godzinie to zawsze śpię, więc nie mam takich dylematów. No a będzie się trzeba zagruzować gdzieś. Pierwsza stacja metra. No i bania rozbita, nie? Proszę. Ziomek jakiś tutaj wleciał na pełnej petardzie i przeżywał, że stakanki, czyli szklanki, kosztują 150 rubli, czyli 7 zł. No drogo na tak zwane te warunki. Ale wkurzony poleciał. 6 rano. No więc nie pozostaje mi nic innego, jak przywitać Państwa w tymże odcinku właśnie z Sankt Petersburga. Wypatrzyłem w necie jakiś hostel. Bo tutaj niestety nie mam żadnego kontaktu przydatnego. W sumie Wy moglibyście się podzielić jakimś kontaktem. No i butuję. Jakieś 15 minut pieszo. Powiem Wam, że tak bez rękawiczek już ja to czuję. Naprawdę. Tutaj się wybieram. Hostel Misznaja. 7 piętro. Wieźcie mnie. 7. Ja jestem za wcześnie. I to nie podlega wątpliwości. Ciekawe, co ta pani powie. A najlepsze jest to, że ja w ogóle też hajsu nie mam. Muszę też do banku, ale banki też zamknięte. Czemu ja się tak zimową, że tak powiem, porą wybrałem w ogóle, żeby się tak bawić. No i spoko, no. Nikt nie otwiera. Ale jest wersalka. Chyba, że tak powiem, nie jestem pierwszy. Pewnie śpią. Zobaczcie, klatki schodowe w takich kamienicach starych. Takie szerokie, że nawet winda jeszcze weszła. 7 pięter zrobili kiedyś bez windy. To na samej górze tylko służba mieszkała. Powiem Wam, że się poddałem. Po 2 godzinach nikt nie przyszedł, więc jadę do kolejnego. Co, będę tutaj siedzieć, czekać na mościk hrabiów? На первой линии от станции Академическая до станции Девяткина временно приостановлена. От станции Проспект Ветеранов до станции Академическая, от станции Проспект Ветеранов... Zobaczcie na to, jak tutaj rozwiązane metro. Nie ma bezpośredniego wejścia na peron, tylko masz drzwi, żeby było bezpieczniej. Zobaczcie. Kurde, solidne. Nie ma przypadków. Nie sądziłem, że będzie tutaj aż tyle narodu, ale mamy poranek. Jest ciasno. Powiem jedno. Za dużo tu się dzieje, za dużo ludzi, za dużo korków, za dużo czekania, za dużo stania, za dużo wszystkiego. W takim, powiedziałbym, negatywnym kontekście i nie wyobrażam sobie żyć w takim mieście. Naprawdę. Słuchajcie, dojeżdżać do pracy ściśnięty jak śliwka w kompot
A cholerę go by wzięła, ty. Męczyć się codziennie? Dajcie spokój. Dajcie znać, czy wy tak dojeżdżacie. Kurczę, taką godzinę w jedną, godzinę w drugą, no to masz 2 godziny. W ciągu tygodnia, 5 dni w tygodniu pracujących, to jest 10 godzin w komunikacji. Proszę Ciebie, w miesiącu mam to przeliczyć, 40 godzin w komunikacji. W roku nie będziemy już aż na taki level matematyczny wchodzić, ale to jest naprawdę dużo. Wiecie, jaki problem jest w Rosji z hostelami? Taki, że w tych hostelach ludzie po prostu mieszkają. No i załóżmy 50% to są długoterminowi mieszkańcy, a 50% to turyści, albo na przykład 70% długoterminowi. No i ogólnie te hostele są jakoś tak dziwnie poukrywane i tak nie wiesz gdzie idziesz, nie? Tak jak tam się odbiją od ściany, tam nikt nie pracuje. A może gość przyjdzie o 14:00 wielmożny i będzie może coś tam działać pomalutku. Super elegancko. Kolejna miejscowa i czego się dowiedziałem, że jeżeli jesteś dłużej niż 7 dni, to nie mogą cię zakwaterować i ogólnie no dokumenty wszystkie już mam, nie? Więc ale jak jesteś dłużej niż 7 dni, to cię już nie mogą wsadzić. No fajnie, nie? Fajnie ogólnie. Super. Bardziej się chyba nie dało skomplikować tematyki noclegów tutaj w Rosji. Z czystym sumieniem mówię, że podróżowanie tak po miastach to jest naprawdę trudna sztuka. I to jest jakaś sztuka dla sztuki, której ja na przykład nie rozumiem. Zobaczcie, idę do 3. hostelu, żeby znaleźć nocleg w mieście. Jakaś w ogóle abstrakcja. Na wschodzie jeszcze dalej, czy w Afryce, nie byłoby z tym problemu, bo no tam po prostu by tego noclegu nie było. Człowiek sobie wychodzi z tego miasteczka, a nie z Molochu, z jakiejś megalopolii, metropolii, bo to tak wielkie miasto, ten Sankt Petersburg, że wiecie, że kopara siada. I człowiek tako idzie i szuka, nie? I tako nie wiadomo, czy tam będzie miejsce. Ty, słuchajcie, taka stołówka tutaj. Zobaczcie, stołówkę wypatrzyłem. Sobie wziąłem takiego patataja ruskiego. Ja nie wiem, kiedy ten nocleg znajdę, więc zasada jest prosta. Jak jest jedzenie, trzeba zjeść. Rosyjski patataj. Ty. A jak ja później wejdę? Nie mam pojęcia, ale powiem wam tak. I kolejna jeszcze taka zabawna kwestia, że ceny, które widzisz w internecie, nie są adekwatne do cen, które są na miejscu. Bo tak, bo jeszcze jak przychodzisz, to ci doliczają za pościel, pyk, 10 zł. I jeszcze jak przychodzisz, to ci doliczają za rejestrację. Cholera, że za rejestrację. W hostelu też, wiesz, płacisz dodatkowo. Powiem wam, że ogólnie podróżowanie po Rosji w ten sposób, jak ja teraz to realizuję na tej serii, to jest jakieś w ogóle przechlapane. Ja tego nie chcę już powtarzać. O nie, jeśli już, to jedziemy gdzieś tam na wschód, na Ural, pod namiot, w góry, będziemy łowić ryby, polować na ryby w sposób prymitywny, a nie jakieś szmery, bajery po jakichś miastach. Pochodzimy, popatrzymy, bo tutaj ja mam fajny, ciekawy cel. Tutaj jest ciekawa osoba, ale nie wiem, czy ta osoba się zgodzi ze mną pogadać. Ale o tym jeszcze na pewno będzie. Ja muszę teraz pieniążki wymienić. Pieniądze, żeby zapłacić za ten hostel, bo pani mnie nie chce zagruzić, że tak powiem, do pokoju. Nie ma hajsu, nie ma grużenia. I pamiętajcie najważniejsze, to jest dla was lekcja życia, że z paniami na recepcji to trzeba żyć fest. Bajerę trzeba tam robić fest. Bo na przykład Waleria, ta moja nowa kumpela, ona nie musiałaby mnie gruzić, w sensie gruzić, przepraszam, no. To w ogóle nieadekwatne słowo. W sensie meldować akurat, no bo meldunek jest tam od godziny... Tutaj będzie. Meldunek jest tam od godziny, szanowni państwo, 14, a jest godzina 10, więc ona nie ma w ogóle, wiecie, tak jakby obowiązku gruzić. No ale jak się dobrze zagada, no to wcześniej można się zalokować w hostelu, ale jak przychodzicie od razu z takim nastawieniem żądającym,
Nie polecam. Nie polecam. Raz jakoś miałem gorszy dzień, nauczyłem się szybko. Na całe życie podróżnicze już wiem, że z dziewczynami, które są w recepcji, trzeba żyć bardzo dobrze. Patrzcie na to. No, muszę pokazać. Tutaj jest centrum miasta, metro i ta zielona budka to jest toaleta. Normalnie można sobie przyjść za 50 rubli, czyli za 2,20 zapłacić pani, bo tam pani siedzi obok w okienku. A drzwi do wejścia, do załatwienia potrzeby pierwszego rzędu i drugiego rzędu, normalnie możesz sobie wchodzisz tam obok i załatwiasz w centrum miasta. Fantastycznie rozwiązane. Wydawałoby się, że takie, powiedziałbym, nie wpisujące się w obraz miasta, ale wyobraźcie sobie, ile ludzi tutaj. I jak kogoś złapie, to co ma zrobić? No właśnie, fajnie po ludzku przemyślane. No i też pani ma robotę. Cholera, tutaj można było wymienić. Poszedłem do banku, wymieniłem. Straciłem na tym dealu jakieś 16 zł, tak na szybko licząc. I tak to właśnie wygląda. Jak jesteś nieuważny, jesteś niedospany, to tracisz na każdym kroku. Małe rzeczy w perspektywie miesiąca się później okazuje, że daj panie spokój. Nie wiem, czy wam mówiłem, bo tak jak spojrzycie na mapę, jesteśmy w Sankt Petersburgu. Cała granica od 2023 roku, kiedy no, była ta fala, że tak powiem, rosyjskich migrantów. Nie rosyjskich, tylko migrantów z różnych części świata, z Afryki, z Bliskiego Wschodu i z Dalekiego Wschodu gdzieś tam, może z Dalekiego to nie, ale z Bliskiego Wschodu jak najbardziej, na granicę Finlandii, Polski, Litwy, Łotwy. No to wyobraźcie sobie, że Finowie zamknęli permanentnie wszystkie granice, więc nie mogę wjechać do Finlandii tak jak zakładałem. Nie wiem, jak jest z granicami na Łotwie, też są pozamykane, ale tam ponoć jedna niby działa. Znaczy niby, mówię niby, bo nie jestem pewny. I powiem wam szczerze, że ta sytuacja graniczna, w ogóle Rosja, Białoruś, kraje europejskie, tutaj nadbałtyckie, przekichane i to fest. Nie masz zielonego pojęcia, czy przejedziesz. I teraz właśnie rozkminiam, muszę rozkminić to w Sankt Petersburgu, bo tutaj jest taki newralgiczny moment. Nie pojadę dalej na wschód, bo jest za zimno. Im dalej na wschód, tym temperatura chłodniejsza. Gdybym pojechał teraz do Kazania, to już bym miał w nocy na minusie. Rozumiecie? Więc to się mija z celem, bo to nie jest podróż, tylko to jest pewnego rodzaju walka o życie. A na północ też nie pojadę, bo też będzie deszczowo i chłodno, więc pozostają mi dwie drogi. Ale to spokojnie, odcinek po odcinku dojdziemy do tego, szanowni państwo. Na dzisiaj ja was niestety przepraszam bardzo, ale idę zapłacę tej szefowej Walerii. Kurde. Wy tutaj schowani jesteście. Słuchajcie, wy tutaj jesteście schowani, a kurde, nie pomyślałem. Przepraszam was bardzo, ale będę kończyć i dzisiejszy wywód. No dzisiejszy wywód był taki, powiedziałbym, trudny, w sensie trudny odcinek, ale trochę przemyśleń, trochę drogi, że tak powiem, więc to wszystko się skleiło, bo na początku pomyślałem sobie, że zrobię od razu vlog z Sankt Petersburga, ale później pomyślałem, że niektórzy z widzów naprawdę lubią ten moment łączący, kiedy jeden vlog się kończy i zaczyna się z innego miejsca, to lubicie po prostu zobaczyć, jak wygląda transport, jak wygląda ta cała przeprawa, z czym trzeba się zderzyć. I faktycznie, no macie na surowo, bez filtra, to z czym zderzam się jadąc solo, że tak powiem, przez Rosję. Więc szanowni państwo, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Ja tymczasem się żegnam. Idę trochę odpocząć, pośpię 2 godzinki i pójdę sobie w Sankt Petersburg, trochę pozwiedzam. Wykonam kilka telefonów i mam nadzieję, że osoby po drugiej stronie odbiorą, a co najważniejsze się zgodzą, żeby pokazać je wam, pokazać światu. Myślę, że niektórzy mogą się domyślać. No strzelajcie w komentarzach, o co chodzi. Ale faktycznie tak, tutaj w Sankt Petersburgu są perły, których nikt jeszcze nie pokazał, a które są i które warto pokazać światu. Trzymajcie się, kłaniam się nisko i jedno jest ważne. Nigdy w Rosji nie bierzcie kredytu, bo tutaj kredyty są po 20-30% w skali roku, odsetek.
Bierzesz 100 tysięcy, po roku oddajesz, słuchaj, 130, bo 30 tysięcy odsetek. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie.